Witam serdecznie na moim kanale. Na warsztacie dzisiaj zrobiłem taki specyficzny odcinek, trochę z innej beczki, o telefonie Dogi S98 Pro, bo taki obecnie użytkuję już rok czasu. Bierzemy go na warsztat. Chciałbym kilka słów powiedzieć o tym telefonie, bo jest dużo różnych recenzji w internecie, różnych telefonów, elektroniki, tylko że są to recenzje nowych sprzętów. Tak naprawdę nikt tego nie wziął, jak to się mówi, pod młotek, nie posprawdzał, nie było to w dłuższym użytkowaniu. Ja ten telefon użytkuję już około roku czasu, niecały rok prawdopodobnie, tak mniej więcej. No i już, że tak powiem, wiem z czym się je i mogę parę słów o nim powiedzieć, czy warty jest, nie warty, czy działa, co jest lepsze, co mi się w nim nie podoba i podoba. No więc tak, telefon typowo roboczy, duży, gruby, ma takie dodatkowe etui w komplecie. Niestety to etui no nie jest zbyt wytrzymałe, tutaj jest już połamane z jednej strony, ja je zakładam, trochę chroni. Najlepsze by było takie gumowe, ale niedostępne na polskim rynku, więc niestety noszę go w tym oryginalnym. Telefon roboczy z termowizją, noktowizją. No ja dużo takich różnych prac wykonuję i takie telefony mi się przydają. To, że jest duży, no jest to dla niektórych zaleta, bo ma duży wyświetlacz, gdzie można sobie coś tam oglądać, czytać, jest wygodniej, ale jest dość duży, gruby, ciężki do noszenia, w sensie w kieszeni, czy gdzieś, no nie jest zbyt, ja nie jestem przyzwyczajony do tak dużych telefonów i przyzwyczaiłem się, ale no czuć go przy noszeniu, w spodniach, w kieszeniach, jest taki, no niezbyt przyjemny, bym powiedział, ale za to z racji wielkości to też ma dużą baterię. Bateria trzyma od 2 do 4 dni, u mnie raczej tak 3-4 nawet dni. W 2 dni to trzeba naprawdę katować, nie wiem, internet czytać, na nawigacji jeździć i tak dalej, żeby tą baterię zużyć. Bateria nawet do 4 dni trzyma, tak jakby nie orać. Ja nigdy generalnie nie zostawiam do zera, czyli ładuję jak mam tam 20-30% czy 30 parę procent. No ale tak spokojnie 3 dni, to mówię, przy takim ciężkim użytkowaniu, czyli przy używaniu tej termowizji, przy oglądaniu różnych filmów, czytaniu różnych rzeczy, dzwonieniu i tak dalej. Telefon, można powiedzieć, jak wół roboczy, cały czas chodzi, non stop jest użytkowany. Także od 2 do 4 dni, z tym, że mówię 2 dni, to naprawdę to trzeba orać. Nie wiem, co trzeba robić z tym telefonem. Czytałem, że niektórzy zużywają w dzień tu baterię, ale to chyba trzeba włączyć wideo i dźwięk na maksa i oglądać całą dobę, żeby to zużyć. Także baterię ma świetną, pomimo że jest duży. Dźwięk ma dosyć głośny, jest wodoodporny ogólnie, kurzoodporny, ma tą normę tam IP chyba 68 czy coś takiego, także jest. No i co do tej odporności, no to jeżeli chodzi właśnie o roboczy telefon, który ma służyć nam w ciężkich, jak to się mówi, warunkach, bo mówię, nie jest to jakaś tam recenzja nowego telefonu, że ktoś mi płaci za to, chociaż kupiłem go nowego, ale bez gwarancji. Kwota, za jaką zakupiłem, 1600 zł. No i jeżeli chodzi o tą odporność, telefon niejednokrotnie mi upadał tam gdzieś głęboko w kanał, z dużych wysokości upadał na beton. No to tak jak widać po tym etui, tylko to etui się uszkodziło. Telefon jest noszony z kluczami, często w kieszeniach, z jakimiś nożykami, z metalowymi jakimiś narzędziami nawet w kieszeniach. I z wyświetlaczem, tu mimo że jest naklejona tylko zwykła folijka, nie żadne szkło, ona się tylko, ta folijka, rysuje. Z wyświetlaczem nic się nie dzieje. Co jakiś czas wymieniam tą folijkę, nic tu się z tym telefonem nie dzieje. Pływał, wrzucałem go do basenu,
Nie było problemów z głośnikami, później po wysuszeniu, z dźwiękiem do tej pory nie ma problemów. Próba była w wodzie, metr pod wodą przeleżał i to jeszcze w chlorowanej wodzie, także szczelny jest. Odporny jest naprawdę. Tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć. To można powiedzieć, że używam go prawie jak młotka czasem przy jakiejś robocie. Narzędzia na niego spadają, jakieś części samochodowe, jak rozbieram coś, to ten telefon przeżył. Co on przeżył, to tylko on wie. Także pod tym względem tutaj polecam ten telefon. Pod względem odporności, jeżeli ktoś lubi duże telefony, to bardzo ten telefon, tu bym powiedział, się sprawdzi. Co do tej odporności. Telefon jest taki chyba aluminiowy tu po bokach. Ta ramka niestety, ta osłonka nie zasłania części tych elementów, więc tu od kluczy rysują się te boki bardzo. Także to też trzeba brać poprawkę, że jak nie będzie tego gumowego etui, to tu wszędzie, tak jak tu po roku czasu, to jest wszędzie powydzierane, tu w okolicach tej kamery. To też jest tu wszystko powycierane, czyli to jest taka wada. Ja tu nie będę przedstawiał zalet. To jest moja opinia po roku czasu. Nic tu nie reklamuję. Ale mówię, miałem problem bo telefon jest dość specyficzny, nietypowy, mało jest ich na naszym rynku i miałem problem z uzyskaniem informacji, jak ten telefon się sprawuje. Można tu zobaczyć, że wszystkie te boki z każdej strony, gdzie ten plastik tutaj nie zakrywa osłonowy, to tu jest wszędzie powydzierane. Tylko mówię, ja noszę go i z kluczami, z nożykami, z narzędziami w kieszeniach, także on tam mieli się z tym wszystkim jak w młynku. Tutaj te przyciski, nawet kiedyś mi się wgiął ten przycisk aż od jakiegoś klucza. Musiałem go jakimś nożykiem podważyć, bo mi się zablokował. Kamerka nie chce za bardzo tego wyostrzyć, ale zaciął się ten przycisk, bo aż się wgiął, nie? Bo tu jest, to wydaje mi się, że to jest aluminium wszystko. Aluminium jest dość miękkie. Telefon jest dość ciężki, nie wiem ile on waży, ale 200 gram, jak nie lepiej. Nie jest to filmik, w którym czysto techniczne tu dane podam. Być może zamieszczę gdzieś tam na boku tego filmiku jakieś z grubsza takie dane. Jak znajdę gdzieś tam wygooglam, ale to jest recenzja użytkownika, a nie danych technicznych tylko tego telefonu, tylko jak on się sprawuje. Co do kamery i zdjęć, do zwykłej kamery. Na pewno jest, wcześniej miałem Kata S60, to na pewno robi dużo lepsze zdjęcia, dużo lepsze filmy. Można powiedzieć, że przy takiej pracy warsztatowej wystarczą te zdjęcia. Czasem jest problem z ostrością, filmy niestety nie ma stabilizacji, więc te filmy się trzęsą. Przeważnie przy nagrywaniu wideo jest problem z ostrością, także tutaj chyba nawet jakiś film na YouTube'a puszczałem z niego, ale według mnie to nie nadaje się do takich już jakichś tam lepszych ujęć. Także kamera jest średniej jakości, ale porównując tak jak miałem wcześniej Kata S60, to i tak jest przepaść, jest o niebo lepszy ten telefon. W zasadzie pod każdym względem według mnie jest lepszy od Kata. I porównując w ogóle dużo innych telefonów, no ale przykładowo porównując do Samsunga, no to jednak wiadomo, Samsung przoduje dość w tych kamerkach, także tutaj no, wypada to powiedzmy średnio, nie? Samsung wypada bardzo dobrze, a tu wypada średnio, czyli da radę coś z tym zrobić, ale bardziej profesjonalnie. Jak chcemy nakręcić jakieś filmy, to musimy się uzbroić w cierpliwość. Jest tu oczywiście slow motion i tam trochę różnych opcji, ale mówię, wychodzą te filmy średnio. Szczególnie jest problem z wyostrzaniem. No tu to jest, z wyostrzaniem jest dramat. Mamy jako drugi telefon obecnie Samsunga, no to bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, to jest przepaść, nie? No ale mówię, Samsung jest no, pod tym kątem bardzo dobrym telefonem, ale znowu jest bardzo kruchy. W każdym razie wideo średniej jakości nadaje się do użytku jakiegoś tam nieprofesjonalnego. Nie ma tutaj tragedii. Z tą ostrością może
no to czasem może to zdenerwować, bym powiedział, jak czegoś tam nie można wyostrzyć, nie można wyłapać. Co do kamery termowizyjnej. Kamera termowizyjna według mnie jest świetna, jest to... O kurwa, leci dzik, wiesz ją. Jest to główna część programu tego telefonu. On służy po prostu jako narzędzie do pracy. Przydaje się w wielu jakichś tam dziedzinach, tak jak tu przy elektromechanice, przy jakiejś elektryce, czy coś się przegrzewa, przy hydraulice. Świetna rzecz. Nawet nie wiem, idąc na jakiś spacer, pies wyleciał do lasu, widać z kilkudziesięciu metrów dziki, że były na przykład. Także wiadomo, że trzeba ominąć to miejsce. 60, nawet więcej metrów wykryje w lesie jakąś tam zwierzynę, czyli na odległość też dobrze ta termowizja widzi. Ma tam dwa zakresy temperatur, jeden do chyba 100 iluś stopni, drugi do chyba 650 czy nawet więcej. Także sporo rzeczy można tym zrobić. Bardzo przydatna rzecz. No, narzędzie number one. Druga sprawa, Noctowizja. Ten telefon ma Noctowizję. Robi całkiem fajne zdjęcia, filmy w nocy z bliskiej odległości. Oczywiście całkiem to fajnie wychodzi. Może się czasem przydać. Zasięg tej Noctowizji jest pewnie około 10 metrów. No tam w porywach może do 15-20, ale gdzieś na zewnątrz, że coś tam jeszcze widać, ale do 10 bądź trochę więcej niż 10 jest całkiem dobrze. Czyli w totalnie ciemnym pomieszczeniu, gdzie kompletnie nic nie widać, możemy zrobić jakieś zdjęcie, możemy zrobić jakiś film, możemy coś zobaczyć. Nie musimy mieć w zasadzie latarki. Także dźwięk jest ok, no zależy kto oczywiście co wymaga, ale jeżeli chodzi jeżeli chodzi o roboczy telefon, jeżeli coś tu słuchamy, oglądamy jakieś filmiki, to bardzo dobrze to słychać. Nic nigdy nie rzęziło, nie przerywało, jest dość głośny ten głośnik, mikrofon i tak dalej, czyli w trakcie rozmów nic tu nie przerywa, nie było nigdy kłopotu, żadnych zacięć, gdzie w Samsungu na przykład mam problemy nieraz, że mnie nie słychać, a tutaj zawsze w dwie strony i mikrofon i głośnik no, działa perfektos. Także z wad tych odpornościowych to właśnie te rysowanie tych boków, rysowanie tych okolic w okolicach kamerki. Można to oczywiście zniwelować kupując jakąś gumową osłonę, ale ja nie mogłem tego znaleźć. Ponoć są gdzieś tam na jakichś AliExpressach i innych tego typu pewnie portalach. Kto będzie chciał, to sobie znajdzie. Ja na tych naszych portalach tutaj w Polsce, gdzieś w sklepach, to tego nie spotkałem. Foliki można kupić, szkła hartowane raczej ciężko, ale folika daje radę bez żadnego problemu. Nic tu się z wyświetlaczem nie dzieje, pomimo, tak jak mówię, że jest ekstremalnie telefon użytkowany. Rzucałem nim i tak jak mówię, używałem, można powiedzieć, czasem zamiast młotka. Także nie był... upadał wielokrotnie, nie był oszczędzany, na każdą pracę, na każdą robotę ze mną jedzie. Nawet jak leżę pod samochodem, gdzieś tam się kładę, ten telefon gdzieś tam jest przygnieciony, albo nim nieraz przyświecam, używam jako latarki, jak nie mam czym, także jeżeli chodzi o odporność, to tu można być spokojnym. Co jeszcze można o nim powiedzieć? No te wszystkie, jeżeli chodzi o wyświetlacz, oczywiście nie jest super piękny, tak jak w Samsungu, ale jest czytelny, duży. Nie ma tu problemu z jakimś tam widzeniem czegoś. Ładnie to wygląda. Nie mam do tego zastrzeżeń. Ładowanie tego telefonu, bo wspomniałem o baterii, że trzyma nawet do 4 dni, ale ładowanie jest szybkie, tam 30 chyba 5 watów około, z tego co pamiętam. Więc tak naprawdę jak mamy czyli 3/4 telefonu można już naładować w czasie około godziny. Czyli nawet w godzinę go doładujemy już na te 2 dni użytkowania, 3 nawet spokojnie. Pełne naładowanie to wiadomo, bo to już później zwalnia. To może i 1,5 godziny, ale w godzinę, nawet w niecałą godzinę jesteśmy w stanie naładować te 70% baterii. Czyli to jest fajne, w miarę szybko się ładuje i długo trzyma, więc
wiem, że jak go biorę, czy gdzieś jadę, czy włączam nawigację, to ta bateria wytrzyma. Nie ma z tym najmniejszego kłopotu, gdzie na przykład w Samsungu dnia potrafi nie wytrzymać. Także tu jest o wiele mocniejsza ta bateria. Wodoodporny jest, tak jak mówię, wspomniałem wcześniej, sprawdzałem. Nie ma żadnych zawieszeń podczas pracy, dużo jakichś aplikacji, dużo jakichś różnych rzeczy użytkuję w tym telefonie, jako kątomierz go używałem. Wcześniej do strzenia noży. Także tutaj nie ma żadnych zawieszeń. Jedną malutką miał taką przygodę, że na początku przy uruchamianiu coś się zwiesił, włączał się i nie mógł się włączyć. Cały czas wyświetlał się ten napis DOGI i ten telefon nie chciał się włączyć. Po takim całkowitym restarcie, czyli od nowa jak gdyby zresetował się, jak gdyby te wszystkie dane zostały utracone, to odzyskał sprawność. Ale to mówię, było przy pierwszym uruchomieniu i nie wiem, czy przy jakiejś aktualizacji, ja go niechcący w trakcie aktualizacji nie wyłączyłem, czy coś takiego i takie coś się wydarzyło. Raz też się wydarzyło to, chyba ze 2-3 miesiące temu, też wydarzyło się coś takiego, że ten telefon wyciągam z kieszeni, nie wiem, czy tam coś się nawciskało i ten telefon jak gdyby nie dawał się włączyć. On wyświetlał tylko napis DOGI, czyli ten główny startowy ekran i nie mógł wystartować. I znowu musiałem zrobić taki reset całego systemu, że utraciłem wszystkie dane, musiałem od nowa to wgrywać, kopia zapasowa i tak dalej. Ten telefon jakby się zrestartował, taki hard reset, czyli totalne wgranie od nowa softu, czyli czyszczenie tej pamięci i ten telefon odżył. Także to było przy pierwszym uruchomieniu i chyba ze 2 miesiące temu. Co tu jeszcze można by powiedzieć? Przednia kamerka, nie bardzo ją używam, ale raczej no, nie ma tu szału, nie? Porównując do Samsunga, bo do czegoś trzeba nieraz porównać, to w Samsungu w ogóle w Samsungu ta przednia kamerka jest lepsza niż tu ta tylna główna. Tu ta przednia, no to słabiutka. Nie ma tu szału, nic tu wielkiego nią nie zrobi. Nawet za wiele nie użytkowałem, posprawdzałem jak to widać. Także tutaj większego zastosowania chyba ta kamerka nie ma. No, nie jest to szał. Także telefon mnie kosztował 1600 zł niecały rok temu. W pudełeczku przyjechał nówka sztuka. Gdzieś odkupiłem z Lombardu, więc cena była taka bardziej atrakcyjna. Te telefony chodzą nowe, no już chyba nawet poniżej 2000 można dostać. Wtedy było chyba powyżej 2000, ale i tak była to konkurencyjna cena, porównując do tego najnowszego Kata, porównując do innych telefonów właśnie z termowizją. Cena ta była atrakcyjniejsza, ale tak jak mówię, nie mogłem zasięgnąć żadnych informacji, jak ten telefon się sprawuje, jak się sprawdza, przerażały mnie jego gabaryty. Głównie tym Kat się na przykład wyróżnia, że ma trochę mniejszy gabaryt. No ale tak jak mówię, porównując do Kata S60, to ten telefon jest o niebo lepszy. Lepiej trzyma bateria. Kat się S60 psuł mi kilkakrotnie zresztą. Psuła się bateria, psuł się w ogóle płyta główna, tam się popsuła, coś tam się zwieszał. Był na reklamacji. No były z nim generalnie trochę kłopotów. Mimo że był wnoszony właśnie w etui i nie był jakoś tam nie wiadomo jak eksploatowany, no te etui dużo dało jeszcze w tym Kacie, bo on był jeszcze bardziej jakby zabezpieczony, a mimo wszystko się ten telefon się psuł po prostu, nie? Z tym telefonem, prócz tych 2 zawieszeń, w trakcie roku użytkowania non-stop, ten telefon służy mi cały czas coś nim robię, coś nim sprawdzam w internecie, oglądam jakieś filmy instruktażowe, które mi coś tam pomagają w pracy, załatwiam różne sprawy i tak dalej. No, można powiedzieć wół roboczy, służy cały czas i nic się z nim nie dzieje, prócz tych 2 zawieszeń, ale też nie wiem czym to było spowodowane, czy coś w kieszeni, tak jak mówię, noszę go z jakimiś klamotami po kieszeniach, czy coś się tam nie nawłączało, nie nawciskało i czy to nie było powodem.
Także telefon z całego serca polecam. Nie wiem, co mógłbym jeszcze dodać. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, chętnie odpowiem w komentarzach. Nie jest może to moja specjalizacja, no ale tych telefonów różnych przewaliłem już pewnie w życiu kilkadziesiąt, także jakieś tam porównanie mam co do tych kamer, co do jakości różnych rzeczy. Telefon z termowizją i takie odporne telefony różne, wodoodporne i wstrząsoodporne, na upadki też miałem, także póki co ze wszystkich telefonów, które miałem takich odpornych, roboczych, przydatnych, to ten telefon jest na pierwszym miejscu. Jedyne co, tak jak dla mnie, to ten jego gabaryt trochę mnie przeraża czasem i przeszkadza w użytkowaniu, w noszeniu. Taki klocek jest z niego. No ale dla niektórych oczywiście i w niektórych kwestiach ma to swoje zalety, bo większy ekran i bateria dość duża. No gdzieś musieli też to pomieścić, nie? No i ta obudowa, która ma go jakoś tam chronić przed tymi wszystkimi wstrząsami, upadkami. Tu jest od spodu gniazdo ładowania. Paznokciem podważamy i wyjmujemy taką gumkę. Co jeszcze mogę dodać? Tutaj jest slot na kartę pamięci. Wchodzi chyba dwie karty SIM można wsadzić i jedną kartę pamięci, czyli 2+1. Czyli to jest też duży plus, bo na przykład w Samsungu nie można w ogóle karty pamięci chyba wrzucić, a tutaj spokojnie wrzucamy dwie karty plus kartę pamięci. Działa, obsługuje, nie wiesza się, nie ma z nim kłopotów. Czy internet, czy na otwierane jakichś kart, aplikacji nie powodował żadnych tutaj symptomów takich, że coś tam się z nim działo negatywnych. Także z czystym sumieniem, jako w miarę budżetowy telefon do pracy, do wszystkiego praktycznie, przy jakichś ciężkich robotach, przy jakichś takich technicznych sprawach, jeżeli ktoś ma techniczne zawody, dzięki tej właśnie termowizji głównie, ale i noktowizji, ten telefon to jest wspaniałe narzędzie robocze. Polecam go każdemu, kto taki telefon potrzebuje oczywiście. No i zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania. Także zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Na pewno to pomoże w rozwoju kanału, zachęci do nagrywania. Telefon polecam i życzę wszystkiego dobrego. Hej, pa!